freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj jesteśmy na Królestwie 3080, które 2 dni temu, dobrze mówię, Pretol? 2 dni temu? Za 3-4. Już 3-4 dni temu grało Kingslandy i je wygrało. I to nie byle jaka wygrana, no bo to już jest z gwiazdą i to będzie wasza gwiazda, Pretol? 4. 4. gwiazda, czyli w sumie można powiedzieć, że w tym momencie już jesteście bardzo blisko Królestwa 2658, które ma 5 gwiazdek z tych polskich królestw, które mi oczywiście są znane. Więc, a wiemy, co się dzieje na 2658, więc w tym momencie 3080, no i wyznacza jakieś standardy. Opowiedz może coś tutaj o waszym KVK, jak to wyglądało. Zacznijmy może od strefy 5. No akurat strefa 5 była łatwa, szybko wygraliśmy. Szybciutko, nie? Da, mało KP zrobiliśmy. Tam nie wiem, no chyba w mniej niż 24 godziny na pewno się to skończyło. Tak, pamiętam, że nawet robiłem streama, to przeglądałem, to ja robiłem streama dzień po waszym zonie 5 i patrzyłem właśnie, to tam już mnie się pozałatwiam, w ogóle to chyba, no tak jak mówisz, parę godzin i temat załatwiony, nie? No, nie wiem, zaczęło się jakoś o tam 17. No do drugiego dnia o 10. No o 10 to już totalnie nie było walka, a o takiej 6 to już było po prostu takie palenie za darmo. Aha, czyli taka chillowanko troszeczkę, nie? Jakby na to popatrzeć. Nie, no fajnie, ale tam kapeków nie zrobiliście, a potem już tam strefa kolejna, gdzie przepychanie było na pasie 7, bo oczywiście w międzyczasie mieliście tam pas 6 i klepanie się na ołtarzach. Jak to tam wyglądało? Też tam chill, czy? Pierwszy altar był spoko. Pod Pierwszy względem altar był. walk KP i tak dalej. Mhm. A te następne to już wiesz, tutaj jakoś szybko odpuszczali, mało Mhm. osób od nich przychodziło, no to wiesz, my pod bramą u nich staliśmy i tak dalej. To Tak. też, no ale wiesz, altary się nie liczyły tam do gwiazdki i tak dalej, tylko do jakby swoich osiągnięć, więc Mhm. A wy tutaj mieliście sojusz z królestwem, czy królestwem z kampem Wind, czyli Water i Wind. Graliście na Fire i Earth, nie? Zgadza się? tak, dół góra. Dół góra, no dokładnie. Tak, tutaj widzimy na tym, na obrazie. Jeżeli chodzi o ogólnie samą strefę później przy pasie 7, czyli strefę 6, to tam już były jakieś jakby wasze, powiedzmy, przepychania takie, że naprawdę już coś tam bardziej puszowaliście, czy oni bardziej defowali się? Jak to wyglądało? Na pas 7? No. No z tego co kojarzę, to chyba raz nam wzięli po 2 dniach w nocy pas 7 Mhm. na 2 godziny, ale Mhm. nie podpalili mi fortecy nic. Mhm. A wy byliście blisko jakby takich trochę tam wyparcia, spalenia, czy to już nie było sensu, tylko czekaliście na Kingslandy? Zresztą tylko KP nabijaliśmy, bo fortece jakby wiesz, nie dało się przejść, wszystko No jakieś wiem. fortece czy coś zablokowali. Aha, no tak, no w sumie tak. No tak, Heroic Anthem działa, że tak ta strefa jest tak zabudowana, byleby czasem nie rzucić jakiegoś fortu. Zresztą ty na chyba Heroic Anthem z KVK temu, czy 2 KVK temu zrobiłeś takiego... Na tajcach, na Na ostatnim tajcach, tak, zrobiłeś takiego mindfucka z fortem, że im jakby tak rzuciłeś z boku i tam im wchodziłeś, nie? No, że to się udało, to dalej jestem w szoku, ale... Nie no, fajna akcja. To Nie no, jest, posiłka była fajna, tam masz ten taki potrójny raport, to masz z pasa, no bo przeciwnicy wzięli jako pierwsi. Zaraz zobaczymy To- tutaj ten potrójny raport. Wiesz, nie robiliśmy jakiś single czy double rally, od razu triple polecieliśmy. I Od razu triple. nie wiem ile ten raport trwał, ale ponad godzinę, coś koło godziny czy coś takiego. To troszkę jest gorszej jakości, teraz jak to przybliżyłem, ale jakoś da się też to widzieć, bo tu mieliście ponad... Ale to jest bardzo duży... Takie 3 rally takie na duży plus, no bo jakby na to nie popatrzeć, Typio z Pakalem. No właśnie problem jest taki, że w sensie no trochę żałujemy, nie, ale no plan był taki, że my mieliśmy tankować ralkę, bo my jesteśmy jakby tam, wiesz, najaktywniejsi czy coś i byliśmy też jakby, no źle wytajmowane zostały ralki, no i mieliśmy tankować z tym pakalem, wiesz, myśleliśmy, że będą sfarować czy coś, no ale niestety tak nie było.
No i w sumie jakbyśmy wzięli jakiegoś tam Liucze czy Tarika, to jeszcze lepiej by ten raport wyglądał. No to na pewno, to bez dwuznań. Jakbyście tak mieli, no to... O, w sumie, ale coś się baliście, że to jest słabo. No ale faktem, teraz jak ja nawet gram swoje KVK, no to te Czy wiesz, antyswarmy są super, nie? Może nas nie sformowali ze względu, że właśnie widzieli PK, albo tam Scipio Liucze chyba nasi sojusznicy puszczali, no to raz padło, musieli resetować, Mhm. a tych archerów, co puszczali, no to z 5 razy chyba resetowali, nie? Bo Mhm. ciągle ich sformowali, więc może i to dobrze, że ten pakal był. Tylko Mhm. szkoda, że nie sformowali, raport byłby lepszy, no. No, i tutaj pamiętam, jak teraz przeglądamy wasze kill points, deady i wasze DKP, to po strefie 5, jak mi wysyłałeś, to tam wiatr, wiadomo, miał lepiej, no bo oni tam bardzo długo, znaczy oni tam walczyli dłużej niż wy, więc mieli dużą różnicę między wami. Zresztą ja to pokazywałem nawet chyba jak sprawdzałem królestwa, jak sobie polskie królestwa radzą w KVK. To tam właśnie pokazywałem ten screen, co mi wtedy wrzucałeś ze strefy 5, ale teraz po takim czasie, gdzie mam już te Kingslandy i przeglądamy DKP, no to w DKP wygraliście bez dwóch zdań, jest tam mała różnica między wami, ale wygraliście. Niby Water ma więcej kill pointów, ale wy tutaj znowu w deadach więcej naczaskaliście, nie? Znaczy po pierwsze to, no nie ukrywajmy, że w tym, w Windzie grało jedno królestwo, co widać po statystykach. Mhm. I nawet jak już było po Kingslandzie i jeszcze nie było tych statystyk finalnych, to ten właśnie lider tego królestwa, co tam, no co sami grali praktycznie, Mhm. napisali, że nieważne jakie tam będą statystyki, to że jakby gwiazdka dla nas, bo oni w sumie każdą strefę przegrali, nie? Pasa 7 przegrywali, Z5 przegrali, no i Kingsland, no gdyby nie my, no to prawdopodobnie też by przegrali. Mhm. No i w sumie to, czy nawet jakbyśmy przegrali w tych statach, to i tak napisali, że jakby gwiazdka jest dla nas, ale na następny dzień pojawiły się statystyki, jedynie jakby przyklepały już to do końca. Mhm. No widać, no, macie dużo w kill pointach, w deadach minimalnie, ale wy tu i tak nadrobiliście, bo Win to pamiętam, że miał bardzo dużo w deadach po tej strefie 5 też zrobione, więc... No szkoda, że nie mamy statystyk naszych przeciwników, nie? No, ale przypuszczam, że tam, jeżeli walczyli, to poza może tym ogniem, bo chyba ogień tam najsłabiej, to ta ziemia chyba najbardziej cisnęła, nie? U góry, ta prawa strona, czy nie? W sensie? No, ci co są nad Windem, to oni tam najbardziej cisnęli z tych dwóch enemy campów? Czy ogień też tam dużo walczył? Znaczy jakby każdy kamp ma, wiesz, tak miał takie królestwo najsilniejsze niby, nie? U nas miało to być inne, ale okazało się, że my byliśmy takim. Mhm. W Erfie było jedno królestwo, które tak najbardziej cisnęło. No i w Fajerze było jedno, ukośnik 2, no nie? Jakby w Fajerze były dwa bardzo mocne królestwa. Jedno było bardzo. Tam widać w sumie na statach, że mamy dużo te 4 killi czy coś, no to właśnie tam jest królestwo 3287. No to bardzo młode, to wiesz, to tam. Znaczy te statystyki, które pokazywałem, to tam widać, że wy mieliście, jak porównujemy akurat do Windu, no to wy mieliście takie najbardziej zbalansowane camp, jeżeli chodzi o kadeki, które jesteście jakby w 4 KD w jednym, no wy po prostu chodzi mi, wiecie, o bliskość siebie, jeżeli chodzi o DKP, KP i dedy, że jakby tak powiedzieć, to taki balans tam mieliście w tym campie bardzo fajny, nie? A co tutaj, jeżeli chodzi o raporty, bo tu mamy jeszcze te raporty wasze. Już sobie pokażę, tu mamy Lukasa. To jest na przełęcz. Tutaj, gdzie mamy chyba 29 milionów kill pointów. Stypio Liu, Janżyszka Herakliusz. I to jest przepraszam, na fortece. I to jest przy strefie, czy przy pasie 6 pewnie ta forteza, tak? Przy pasie 7. A 7, przepraszam, 7, bo 6 jest, no tak, altar. Miesza mi się z moim. Ale też tutaj statystycznie fajnie wygląda to, bo Scipio widać z Liu. Ale lepiej Scipio Liu, czy jakoś inaczej jeszcze testujecie? Czy no, jakby można dużo kombinacji robić ze 3-4 bez artefaktu, ale no to zależy od sytuacji, czy na kogo puszczasz, wiesz, czy reinforcują i jak daleko mają reinforce. Wiesz, Liucze jest fajny, bo ci zabija reinforce. Tarik jest, wiesz, tak typowa wiertara. Pakal jak sfarmują. No tak. No i podobno z Williamem, już nie pamiętam co dokładnie, ale podobno z Williamem kontruje jakiś jeden garnizon.
No więc różne sposoby można puszczać. To taki przykładowy DM, nie? Tutaj mam raport jeszcze Lukasa, to zrobił 75 milionów KP. Na czym to było? Bo tu tu mam tylko, że All Enemies to był jakiś swarm, czy... To jest nasz trik na farmienie KP, no. No. Ale no dobra. Co to było? Puszczasz ralkę, No. no zazwyczaj jest to Alex Martel No. i A, mówisz, dobra. puszczasz to na Fort Barbarzyńców, no i przeciwnicy mówią, no nie mogę, puścić Alex Martel i to sfarmować, no i widzisz tam jak se to sfarmują. Mhm. To jest farma KP, farma deadów dla przeciwników i tak dalej. Okej. Nie, teraz kumam, bo patrzę na to i teraz sobie przypomniałem, bo z Lukasem pisałem ostatnio, bo potrzebował raport Mertela z Atylą, nie? To, co pisaliśmy, że robią takie bomby antyswarmowe, które też robią bardzo dużo KP i deadów. I już teraz rozumiem, o co mu chodziło. No, dosłownie szukasz forciku gdzieś tam u przeciwników pomiędzy miastami, na ich terytorium, czy w ich bala, jak na przykład się balujecie i w ich bala to puszczasz. I nie puszczujesz fieldamy nic, idzie sama ralka. No i mówię, no oni widzą jakiś, wiesz, tam jakąś słabą kombinację, mówią, oho, idziemy zesfarmować, nie? No i tak to właśnie wygląda. Kumam. A powiedz mi tutaj, jeżeli chodzi o The Ace'a, bo tu Reali puścił Justynian Newski, bał się pewnie, że Swarma dostanie i rzucił to na Choyonga z Herakluszem. Jak ogólnie ten garnizon przeciwników oceniasz? No bo to jest ten nowy dowódca garnizonu. No i teraz ludzie mówią, że to jeszcze nie jest ten garnizon, który będzie, no bo ten Choyong idzie bardziej w to leczenie się, tak? No i nie wszyscy mają te legendarne inskrypcje, wiadomo, formaty i tak dalej, bo ponoć jak masz Yonga na pierwszego, no to no, idziesz w ten healing bardziej. Coś o tym wiesz, czy jak to My oceniasz? próbowaliśmy ogólnie wyciągać jakieś raporty od właśnie tego Felixa, bo to chyba Felix robił ten garnizon. No ale tak nie za bardzo chcieli się chwalić. Tak samo z tego Triple Pass Rally też nie chcieli się pochwalić jakby pierwotnym tym raportem, wiesz, że byłby, nie wiem, jakiś tam 400 milionów KP do 2 bilionów pewnie, czy jakoś tak by to wyglądało. No nie wiem, jakich używał ornamentów i tak dalej, ale co do kombinacji, no to no piechota nie jest za dobra kontra ten łucznik. No najlepsze są konie, łucznicy są spoko, jak puścisz Zugę, Ashur, no zależnie od sytuacji, nie? Zugę, Ashur to jest w sumie według mnie i tak najlepsza ralka w większości sytuacji, bo po prostu ma AOE, zabija każdy reinforce i tak dalej. Ale no jakby wiesz, jakby mieliśmy pole ciągle, no to ten Nevski Justian mógł wlecieć, więc na spokojnie. Na fladze, gdzie Zony był na garnizonie z Herakliuszem, kogo tam miałeś, by tu ucięło? Herakliusz czym tam był? Herakliusz OSS. No okej, czyli To jest klasyka. nasz mix garnizon, co wiesz, masz jakąś flagę na przykład ciężko dostępną czy coś, że po prostu wiesz, wrzucać tam byle co popadnie. I Rally pewnie było Nevski Justynian, nie? Kurde, nie pamiętam. Bo tutaj tak, ale ogólnie no, zmiecione to Rally zostało. Ktoś, kto rzucił to Rally, to chyba nie wiedział, co robi, nie? Tam dużo AOE zrobiło, bo właśnie tak to się dzieje, jak nie zmienisz sojuszu do ralki. Aha, no tak. Nam też wiadomo, jak Racja. trzeba było szybko odpalić ralkę czy coś, to też parę razy nam się zapomniało zmienić sojusz i też mieliśmy jakiś tam raport słaby, ale No tutaj też raport, gdzie Herakliusz z YSS-em był, ale puścili Scipio z Pakalem, to też nie wyszedł im. bo to jest ucięte, bo jakby no albo to mam od kogoś, albo nie byłem w stanie złapać wszystkiego na jeden screen. No to jak popatrzysz sobie po prostu power 2.3 do 2.6, no to garnizon do ralki strajdował jakoś tam nasz garnizon lekko na plus, a reszta zrobiła AOE po prostu, no nie? Czy w tym drugim raporcie dobrze widzę? Chciałem pokazać przykład, że to jest właśnie to młode KD i nie dość, że nie ogarniali, no to jeszcze te 4 głównie używali, no i No to tak, no nie, to było widać, że to taki, znaczy pierwszy ten screen był ucięty, ten drugi tam, gdzie był Scipio z Pakalem, to już było wszystko widać, ale no faktem, no dziwne te rally, no dla was lepiej, nie? 3 miliony do 6 milionów, no to wiesz, powiedzmy to było jakieś 200 kadetów do tam, nie wiem, jakieś 600 kadetów, a reszta to już AOE po prostu. No tak. A powiedz mi, no? Mów. Chciałeś coś powiedzieć jeszcze.
No, że mieliśmy też jakieś tam, wiadomo, raporty na minus każdy ma, Mhm. ale to nie mam, bo to było wtedy, jak Koreańcy wzięli bramę. Mhm. Właśnie wtedy, co nam jakby w pewnej nocy nam zabrali bramę na 2 godziny, Mhm. to później Koreańcy odbili i później Koreańcy znowu się bronili. No to powiem ci, że na obronie pasa chyba nie mieliśmy pozytywnego raportu. Wiadomo, one nie były jakieś długie, ale no mocny jest ten łucznik, ten Felix od nich, nie? Jak puszczał, Mhm. AOE robił robotę, bo nie wiem, był znacznik nose farm czy coś, no ale ci Koreańcy zawsze robili co chcieli i Mhm. wchodzili tam pod tą ralkę i Aha. A, czasem tak jest na tym. Czyli co, zdobywacie gwiazdeczkę, ile tam do was wlatuje autarch? Ogólnie do waszego KD tam mówiłeś o 40, dobrze pamiętam? nie. Nie. To tak, zdobywamy 4. gwiazdkę, No, zdobywamy wszystkie coiny, czyli wiesz, te przejęcia, tak, no. cyrkli i tak dalej. Mhm. I Autrachy, nasze królestwo prawdopodobnie dostanie 70. Okej. No w sensie tam 4 są razy po jakieś 70, okej. na razie jakby nagrody już są podzielone poza Autrachami, Mhm. bo w sumie to nawet ja nie wiem jak te Autrachy, jak teraz wygląda liczba po tym patchu i w sumie nasi sojusznicy też nie, ale założyliśmy, że jest jakaś tam liczba, no i jeśli będzie jakby tak jak myślimy, to wtedy jedno królestwo dostanie 40, Mhm. drugie 60 i my i 2,9, 2,8 po 70. Mhm. No tam chyba było 200 coś, tylko nie pamiętam ile, 210. Musiałbym sobie zobaczyć, bo Nosfer mi wczoraj pokazywał. Jeszcze będziemy mieć dodatkowo kilka otrachów, bo Mhm. jak masz teraz to top 10 Dedy Tak. Killa Hill, Tak. no to skoro, no bo nie możesz chyba 2 razy, no nawet też nie wiem, też pytałem i też nikt nie wie. A czy tam jest tak, ponoć tego co czytałem, bo ja się tym też przyglądałem, no to jeżeli ktoś z tych top 10, z tych 3 opcji dostanie stamtąd, no to nie może dostać kolejnej. Nie może dostać 2. Może dostać jedną. No to będziemy mieć około jeszcze tam, nie wiem, 7-8 dodatkowych outrachów w takim razie. Mhm. No to fajnie, to bardzo fajnie, że tak wam wyszło. No nic, no tyle myślę, że tutaj wszystko widzom powiedzieliśmy. Fajnie, że znalazłeś czas, że mogliśmy znowu sobie pogadać. Zresztą i tak gadamy poza anteną, ale też, że mogliśmy tutaj nagrać filmik, bo dawno tego nie robiliśmy. No i fajnie, że KVK wam wypaliło i wypaliło wam to w sumie już drugi raz pod rząd. I to w dobrym No lepsze stylu, nie? niż ostatnio, nie? Bo pamiętaj, że w ostatnim to my bardzo szybko i bardzo łatwo Tak, skończyliśmy. tak. Tutaj jednak trochę tych walk było, nie? Tak, no dlatego się zapisaliście na kolejne KVK tak szybko, żeby zagrać i w sumie no 2 gwiazdy pod rząd, tak? No tak, Dobrze, teraz no. prawdopodobnie też byśmy szli w pierwszy, gdyby nie święta, Mhm. ale prawdopodobnie będziemy skipować pierwsze i szli w drugie ze względu na święta, nie? Żeby po świętach Mhm. sobie zagrać. A to na pewno, to ja też bym tak zrobił. Znaczy ja wiem już teraz, że w moim KVK, gdzie jestem, to skipniemy na pewno gdzieś tam, też gdzieś pewnie koło 3 się będziemy zapisać, może dalej, bo będzie trzeba większy regen zrobić, więc Jak ja tak na mam. oko liczyłem, No? to na oko będziemy się rejestrować jakoś między połową a końcówką grudnia, Mhm. żeby właśnie KVK i pierwsze walki były już jakby tam w styczniu, wiesz, po Nowym Roku, po Mhm. święcie Króli i tak dalej. Ale to tak na oko na razie przymierzałem. Mhm. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja też nie wiem kiedy dokładnie, bo jeszcze nie skończyliśmy. Zresztą dzisiaj Kingslandy będzie. Dzisiaj, kiedy nagrywamy, będą Kingslandy. Zobaczymy, jak to wyjdzie nam. No, my mamy troszeczkę inne ciężary niż tutaj wy mieliście. Ale naprawdę fajnie, że Polskie Królestwo jest dalej, powiedzmy, gdzieś tam w tych topach i gra. Nawet jeżeli to jest jakiś niższy seed, to nie ma znaczenia w tym momencie, ale fajnie, że to wam wypala, no i fajnie też, że też ludzie od was się rozwijają, wasze konta, bo widziałem, że parę kont się porozwijało bardzo dobrze. Zresztą teraz po kolejnej gwieździe będziecie mieli pewnie kolejne jakieś tam zapytania i kwestie migracji, ale to pewnie zostawiacie sobie na później, więc Od razu fajnie. mówię, że jakby ktoś tam był zainteresowany czy coś, no to już mówię, kiedy pisać. Za tydzień. Nie, tak 25 listopada, bo
chcemy, żeby wróciła, wiesz, martwe jednostki, przeskanować, zobaczyć Tak, zadania i kumam. tak dalej. Tak, nie? chcecie wiedzieć po prostu, ilu będziecie chcieli przyjąć ludzi, żeby nie przesadzać z siłą. Ja to kumam. Tak, to za jakieś 20 dni, 25 listopada. Mm. A jeszcze wracając, no to jakby No. my w sumie, no bo teraz jesteśmy seed B, ale w tym KVK my mieliśmy jakby pół A-seedów, a pół B-seedów, nie? Mhm. Ale to teraz tak miesza, Lilith, wiesz, bo ja też mam więcej w seedach A, ale mam 4 KD, które są w seedzie B i to nie nazwałbym, że to jest wysoki seed B, tylko gdzieś w medium. I oni są gdzieś upchani. Jak tam wrzuciłeś to zdjęcie ze skanów, no nie? Z matchmakingu, No. no to my mieliśmy najniższy power w tym KVK. Mhm. No tak. A KP, powiem ci, że KP, znaczy power to nam wzrosnął o jakiś bilion teraz, Mhm. a KP to nam wzrosło prawie 100 milionów, nie? Tam mamy Mm. 220 chyba bilionów już. No to ładnie. Ale dobrze. Gracie często KVK, więc kapeki też się robią i to jest też dobra rzecz. Mówię, idealnie macie idealny timing, wam się wszystko fajnie zgrało, jakby na to popatrzeć, no bo wygrywacie KVK, gdzie nie zainwestowaliście bardzo dużo surowców i przyspieszeń, zapisaliście się na kolejne, znowu wygrana, ale teraz ze względu właśnie na grudzień, no to... Poprzednie można powiedzieć, że było po prostu łatwe, szybkie, no to właśnie, że wiesz, byliśmy gotowi, a teraz było takie normalne, to KVK było takie, wiesz, nie za ciężkie, nie za łatwe, takie normalne i no gdyby nie święta, to prawdopodobnie byśmy i tak szli w pierwszą rejestrację, no ale ze względu na święta będziemy pomijać święta, więc pewnie jakaś druga rejestracja na styczeń właśnie. Wiesz jak to jest, wygrane takie KVK, z jednej strony te łatwe smakują najfajniej, ale z drugiej strony potem jak zagrasz kolejne KVK, gdzie już masz więcej walk, to smakują jeszcze lepiej, no bo wiadomo, że... Ale no to pomaga w rozwoju waszych kont, waszego KD, więc no fajnie. Że większość królestwa jest raczej zdania na przykład przegrać KVK, ale takie mocne, nie? Jak na przykład mieliśmy kiedyś te Stratagemsy, no to takie przegrane to ja lubię, nie? Bo tyle co walk było, każdy sobie statystyki porobił, wiesz, jakieś tam achievementy swoje. Wiesz, to co mówisz jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony taką ideologią idzie jedno królestwo, które już jest starym królestwem, jest to 1.079 i w tym momencie oni właśnie lubią grać, gdzie jest dużo walk, ale nie wygrywają, a z biegiem czasu gracze chcą rozwijać te konta i wygrywać. I w tym momencie oni mając tak stare KD, mając tylko 2 gwiazdy, nie, albo 3, jakoś tak, już nie pamiętam ile oni tam mają, i nie wygrywać KVK, być w tym tyle, no to jest słabo w tym momencie. No bo okej, robimy sobie kapeki, robimy sobie to, ale nie zdobywamy tych dodatkowych nagród, a statystycznie wyglądamy lepiej, więc no tam wiem, że się dzieje średnio ostatnio, właśnie przez to, że są te trudniejsze KVK, ale oni nie wygrywają i ludzie już po jakimś czasie mają tego dość, nie? Dlatego wiem, że tam... Wiadomo, nie można cały czas przegrywać, nie? No o to chodzi, No, ale nie? mówię, jak na przykład, wiesz, jak wygrałeś sobie 2 pod rząd i na przykład następne, powiedzmy, przegrasz, ale takie, jak to się mówi, Hell KVK, no to wydaje mi się, że większość i tak by się cieszyła. No, pewnie tak, no, bo w sumie 30 Dużo mamy milionów... graczy, którzy na przykład, nie wiem, ktoś zrobił na przykład 800 milionów KP i wiesz, dalej pisze, że no w sumie to już mam surowce i speed-upy gotowe i w sumie to szkoda, że nie było więcej walk, no nie? O, chciałbym mieć akurat taki problem. Akurat surowce i speed-upy. Z miłą chęcią chciałbym mieć taki problem. Dobra, dzięki wielkie jeszcze raz. Do zobaczyska. Subujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Trzymajcie się, hej. Pozdrawiam.